Cześć, witajcie, ja jestem Kamil i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W ostatnim czasie mój kanał zdominowało budownictwo, ale ponieważ mój kanał to nie tylko tematy budowlane, ale prezentuję na nim również wiele ciekawych rzeczy przydatnych w domu. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak tanim kosztem, korzystając z akcesoriów z recyklingu, pokażę Wam, jak zrobić proste, tanie meble tapicerowane. Zapewne każdy z Was kiedyś potrzebował mebelka o konkretnym wymiarze, czy to pufa, czy to siedzisko do przedpokoju, jakaś szafeczka na buty, ale w sklepach mamy konkretne wymiary, a my czasem skazani jesteśmy na swój wymiar. To jest bardzo proste, dlatego jeżeli jesteście ciekawi, jak to się robi, zapraszam do oglądania. Celem dzisiejszego odcinka będzie dokładnie pufa, którą potrzebuję o szerokości równego metra i głębokości 35 cm. Pufka oczywiście będzie otwierana i będzie można w niej schować na przykład buty. Żeby wykonać taką pufę, potrzebujemy płyty wiórowej. Ja na swoim warsztacie posiadam różne kawałki takiej płyty, ale najlepiej ją pozyskać z jakiejś starej szafki. Możecie taką szafkę nawet za darmo otrzymać. Wiele serwisów ogłoszeniowych oferuje rubryki za darmo. Ja swojego czasu, kiedy bawałem się tym zawodem, można powiedzieć, dorabiałem sobie, robiąc takie mebelki. Zawsze szukałem czegoś, co ludzie oddają za darmo, co można było pociąć i wykorzystać. W moim warsztacie, jak wspomniałem, mam różne rzeczy. Swojego czasu przywoziłem meble z likwidującej się księgarni, tak więc wykorzystam kilka takich płyt w lepszym stanie. One mogą mieć jakieś dziury, tak jak w przypadku na przykład jednej z tych płyt mają kołki po półkach, tak więc nie ma najmniejszego problemu. Nie musimy kupować nowych płyt, jak najbardziej jakąś starą szafkę możemy przerobić. No dobra, mam nadzieję, że ten mikrofonik nie będzie Wam przeszkadzał, tak jak mi, ale żebyście mnie słyszeli, musi on tutaj być. Ja mam pierwszą płytę, jaką zastosuję, to jest po jakiejś szafie, w której były trzpienie. Te trzpienie trzymały półeczki, ja oczywiście już je powyjmowałem. No i teraz, żeby zacząć robić naszą ławkę, będziemy potrzebowali jakichś narzędzi. Może to być pilarka, jeżeli ktoś ma. Może to być wyżynarka, ale też w ostateczności amatorską może to być zwykła, najzwyklejsza piła. Ja mam to szczęście, że posiadam piłę stołową, tak więc będę sobie ciął na pile stołowej i w pierwszej kolejności, jeżeli moja pufka, ławka ma mieć metr szerokości, 30 głębokości, przecinam sobie tą płytę na metr. No dobrze, ponieważ mój mebelek będzie potrzebował dwóch takich samych boków, dlatego uciąłem jedną białą płytę na metr, a druga taka brązowa, ona pochodzi z jakiegoś tam innego mebelka, innej szafki. Teraz moja pufa będzie miała wysokość 40 cm, dlatego bok takiej pufy muszę uciąć na 35 cm, dlatego że 5 cm do 6 będzie miało siedzisko. Jak widzieliście podczas cięcia, od razu tą brązową, ciemną płytę uciąłem dwa razy, ponieważ zmieściły mi się dwa boki na jednej płycie, więc od razu to wykonałem. A białą płytę poszerzyłem o 5 cm i od razu wyciąłem na 40, więc biała płyta jest 40 na metr i mam dwie brązowe, metr na 35. Brązowe będą bokami, a białą od razu
wykorzystam na klapę. Brakuje mi dwóch krótszych boków i tak jak klapa już wycięta jest na 40 cm, krótsze boki będą miały 40, również wysokości 35. Jednak muszę skrócić o grubość bocznych płyt. Płyta ma 1,8 cm, więc 40 minus 3,6 daje mi 36,4. 36,5 jak utnę, nic się nie będzie działo. No i tak przygotowane płyty mam już gotowe do skręcenia ze sobą w jeden cały korpus. Do skręcania zastosuję śrub tak zwanych konfirmantów. Do tego mam wiertełko do konfirmantów. No i biorę jeden z moich boków, który będzie podstawą płówki i w ten oto sposób skręcam dwie płyty ze sobą do wewnętrznej strony, dlatego że te krótsze boki specjalnie zrobiłem o szerokość płyty węższe. Wystarczy, że przewiercę na zewnątrz. Ok. Teraz jeszcze muszę założyć odpowiedniego bita. Bit do konfirmantów jest bitem ampulowym. Chyba 4. Z tego co pamiętam, ten pasuje. Teraz wszystko będzie się zgadzało. No dobra, końcówka w krętarce zmieniona. Bit ampulowy. No i w ten oto sposób skręcam sobie korpusik. Teraz tutaj również na dole przewiercam. Na raz. Konfirmant. Ok. Jedna część skręcona. To samo robię z drugą krótką półeczką. Przewiercam na raz. Konfirmancik. Trochę mi już bateria pada, ale to tylko potrzebuję na czas skręcenia tego korpusu. Dalej mi już krętarki nie będą potrzebne. Ok. No i teraz skręcony w ten sposób korpusik. Długa z krótkimi płytami. Nałożę na nią tą ostatnią. Odwracam sobie teraz korpusik już tak jak powinien być. Biorę płytę białą, którą wyciąłem, jak pamiętacie, szerszą. Nakładam sobie na górę, tak żeby sprawdzić, czy wszystkie wymiary mi się zgadzają. Bardzo ładnie mi się wszystko tutaj zgadza. Więc to jest moja klapa, która będzie już służyła mi do otwierania mojej płówki. Kolejną czynnością, jaką musimy zrobić na tym etapie, kiedy mamy już korpusik spasowany, jest obszlifowanie wszystkich rantów. Dlatego, że tnąc czy to pilarką, czy piłą ręczną, a już nie mówiąc o pile normalnej, tradycyjnej, jak ja posiadam, te wszystkie ranty są na tyle ostre, że wymagają zeszlifowania ich, stępienia ich, dlatego że mogłyby poprzecinać materiał, którym będziemy to tapicerować.
Do tego celu wystarczy papier ścierny, jak najgrubszy, może być 40, 60, 80. Ja ułatwię sobie sprawę, ja sobie wezmę tarczę liściastą, na której papierek jest w formie takich liści i po prostu obszlifuję sobie wszystkie te moje ranty, jak i na pokrywie, tak i na całym korpusie mojej pufy. No i tak oszlifowana i przygotowana skrzynia jest już gotowa, żeby zacząć ją tapicerować. W pierwszej kolejności pozwolę sobie zdjąć górę, a cały korpus odstawię chwilowo na bok. Biorę płytę, która posłuży mi za górę mojej pufy. No i teraz może Was to zdziwi, ale będzie mi potrzebny styropian o grubości 3 cm. Taką płytę styropianową można kupić za jakieś kilka złotych. Druga płyta jest to płyta styroduru o grubości 2 cm, czyli po prostu twardego styropianu. Biorę sobie piankę montażową, zwykła, najzwyklejsza pianka. No i co? Pryskam na tą moją płytę. Mam nadzieję, że mikrofonu nie ubrudzę. Tak się składa, że płyta styropianowa również ma metr długości, więc nie muszę jej obcinać. A płyta od styroduru jest o wiele dłuższa, ma 60 na 1,20 m, więc płyta styropianowa 3 cm, styrodur 2 cm, daje mi to łącznie 5 cm plus grubość płyty w sam raz na ładne siedzisko. Biorę sobie styropian, no i przyklejam na moją płytę. Lekko dociskam. Ok, to nie wszystko, bo od razu pianuję styropian. No mówię, trochę mi mikrofon przeszkadza, ale styrodur i tak samo przyklejam go na styropian. Powiem szczerze, jeżeli ktoś posiada od razu styrodur 5 cm, jak najbardziej może zastosować. Ja dzisiaj nie posiadam, bo też być może od razu bym sobie 5 cm styrodur wrzucił. Ale mam takie płyty, które i tak muszę wykorzystać, bo do niczego innego mi nie są potrzebne. Więc jeszcze sprawdzę, czy wszystko gra. Lepiej niech tam parę milimetrów wystaje, niż ma zabraknąć. Taki zestaw odwracam do góry nogami, kładę sobie gdzieś po prostu do wyschnięcia. No i podczas kiedy styropiany sobie schną, na stół wraca korpus z powrotem. Przerzucam go na jeden z boków i zaczynam go z powrotem z tych śrub, którym tutaj wkręciłem, rozkręcać. Tak, muszę go rozkręcać, ale rozkręcam tylko ten jeden bok. No i odkręciłem sobie jeden bok, resztę odsunąłem z boku stołu, odwracam do
wewnętrznej strony. No i teraz zaczniemy tapicerować wewnętrzną stronę mojego mebelka. Dobrym materiałem jest materiał obiciowy, najtańszy, wypełniający, czarny. Może to być geotkanina, nie mylić z tą ślizgą geowłóknina, nie mylić z tą ślizgą geotkaniną. Może też być kodura. Ja, ponieważ robię tą pufę swojej córce na zabawki, wykorzystam kodurę w kolorze czerwonym. Oto i ona, tak więc rozszerzam sobie, ile mi będzie jej potrzeba. Troszeczkę brudna jest po bokach, ale to nie szkodzi, ważne, że w środku jest ok. No i przycinam sobie do wymiaru tej płyty. Teraz będzie potrzebny mi klej tapicerski. Polecam taki, można go wszędzie w internecie kupić. Bardzo dobry klej. No i odwracam sobie tą moją płytę. No i psikam na powierzchnię. Ok. Nakładam z powrotem. Teraz delikatnie rozciągam. Ale oczywiście to nie wszystko, co w tym momencie z tym będę robił, dlatego że samo rozciągnięcie jeszcze nie da mi efektu, jaki oczekuję. Będzie mi potrzebny zszywacz. Może to być zwykły, najzwyklejszy zszywacz Taker. Ja mam to samo, tylko że w wersji pneumatycznej, więc biorę sobie jeden z boków i po prostu go zszywam. Z jednej, z drugiej strony po 2-3 zszywki. Teraz odwracam drugą stronę. No i z drugiej strony robię to samo, ale już ten materiał sobie naciągam. No i kierując się tą samą zasadą, skręcam z powrotem tą część mojej pufy, odkręcając drugi bok i drugi bok tak samo tapiceruję, dając klej i zszywając po bokach. No i w ten oto mało skomplikowany sposób mamy wyścieloną swoją pufkę. Ja użyłem koloru czerwonego, po prostu taki posiadałem. Jakbym miał coś kupować, to zapewne standardowo kupiłbym coś czarnego. No i teraz wracam do mojej płyty wierzchniej, do mojego styropianu. Zapewne już sobie wszystko wyschło jak należy. Biorę nożyka i odcinam jego nadmiar.
Ok. Z jednej strony. Teraz zrobię to samo z drugiej strony. Tak oto przycięty styropian będzie służył mi jako siedzisko, ale żeby móc je wytapicerować, musimy teraz obszlifować wszystkie boki papierem ściernym. No i tak przygotowane, wyszlifowane, pościnane narożniki, siedzisko mamy gotowe do tapicerowania. Teraz na mój styrodur, na moją pokrywę pryskam dużą ilość kleju. No i tutaj kleju muszę naprawdę dać sporo. I nakładam gąbkę. Ja mam gąbkę o grubości 1 cm. Taką gąbkę można kupić w każdym sklepie z pasmanterią. Przyklejam sobie do tego mojego styroduru i co? I odwracam do góry nogami. Niech się lepiej klei. No i tak oto przygotowaną górę od mojego siedziska również odstawiam sobie na bok, żeby sobie ten klej wysechł, pianka żeby się przykleiła, żeby można było szywek się pozbyć. No i co? Zabieram się za szykowanie materiału tapicerskiego. No i ponownie na stół wraca mój korpus. Teraz sobie biorę jedno ostrze od nożyka, od tapet, no i obcinam nadmiar materiału na równo z płytą. Praktycznie robię to z każdej strony. W sklepie tapicerskim można kupić tak zwaną o-watę. To jest taka ala wata, którą możemy obłożyć swój korpus. Ja takiej owaty na ten moment nie posiadam, ale posiadam za to taką cienką piankę. Ona służy do pakowania. Można ją kupić w znanym serwisie aukcyjnym za dosłownie kilkanaście złotych. Taką wielką rolę. I ja owijam sobie cały korpus właśnie na 2-3 razy tą pianką. Pianka ta nie robi nic nadzwyczajnego, ale sprawi, że będzie w dotyku ta pufa w bokach lekko mięcejsza pod materiałem, którym będę chciał to obić. Można ją obić alcantarą, można ją obić ekoskórą, naprawdę można ją obić na wiele sposobów. Ja w swojej pufce zastosuję ekoskórkę. Ponieważ moja pufa, jak pamiętacie, ma 100×40, 100×40 i tutaj wysokość 35. Dobrze, 100×40. Chciałbym, żeby miała wstawkę z innego koloru po środku, czyli zrobię 20, 60 i znowu 20. Tak więc w tym celu wycinam sobie ekoskórkę na odpowiednie wymiary. Tak więc 40 pas pionowy, 20 to daje mi 60, 20
od dołu daje 80 i po 5 cm zapasu na szycie, więc 90 cm muszę mieć wstawki dwie. Szerokość, jeżeli pufa ma tutaj 35, robię spokojnie 45 cm. No ja mam wycięte 3 paski ze swojej eko skórki na 45 cm i tak jak wcześniej wspomniałem, będę chciał zrobić środek złoty i białe boki. Tak więc wezmę sobie na razie białą eko skórkę na bok. Z jednego paska powinno mi wydać 2 kawałki po 70. Najpierw odetnę ten bok techniczny. W każdej tkaninie jest taki boczek. Kiedy ona była produkowana, to ok. Tak jak powiedziałem, środek ma mieć 60 cm plus 5 cm na szycie. Tak więc daje mi to 70 cm. Mniej więcej jakoś w ten sposób. Z jednej strony tak samo z drugiej strony. Ok. Więc już będę miał wstawki. Teraz biorę się za białą ekoskórę. Złożę sobie ją podwójnie. Tak samo obcinam nadmiar. Ok. No i tutaj, tak jak obliczałem, 20. Z jednej strony 40 cały bok pufy, plus 20 kolejne. Tak więc daje mi to 80. Plus po 5 cm na szycie. Podwójnie wytnę 90 cm. No i teraz idę do maszyny. Na maszynie do szycia szyję na przemiar, zawijając po 5 cm zapasu. Na przemian szyję białą, złotą, białą, złotą, białą. Cztery proste szycia drobnym ściegiem. Jak mówiłem, 5 cm w zapasie na szef. Wygląda sobie to w ten sposób. No i co? Odwracam na drugą stronę. Tak wygląda moja skórka. Oczywiście kolory i wzory można sobie dobierać do woli. Teraz biorę na stół z powrotem swój korpus. Korpus mam już na stole, tak więc zaczynam nakładać moje obicie. Zacznę może tam. Raz, dwa. Ok. 3. No dobrze, kiedy już jestem pewien swoich wymiarów, mogę do końca naciągnąć skórkę na pufę. Przekręcam ją na bok. No i ściągam ją niżej. Tak, żeby wystawała ze 3
cm poniżej korpusu. Ustawiłem sobie w końcu tak, żeby około 4 cm wystawało mi od góry pufy. Teraz biorę sobie zszywacz. No i co? Zakładając krawędź, zawijam ją na 2 razy i ustawiam do brzegu i zszywam. Dobrze. Jak już mam raz przeszyte, naciągam od dołu. Łatwiej będzie pokazywać, jak będę to tak przesuwał. Naciągam to sobie od dołu i znowu zszywka. Ok, w ten oto sposób odwracam pufę. I tutaj ta sama historia. Zawijam, skórkę daję do krawędzi i zszywka. Odwracam, naciągam w tym samym miejscu i zszywka. W ten sposób mam już pufę zabezpieczoną, że wymiary mi się nie zmienią. No i po kolei jadę, ustawiając podszewkę, ustawiając skórkę i zszywka. No i kiedy zamontowałem już swoje obicie, zostały te oto narożniki. Narożniki w bardzo prosty sposób. Zawijam kancik, nie wiem czy będziecie widzieć, ale zawijam kancik do środka. Strzelam jedną zszywkę i pozostałe części dokładam. Raz, dwa. I tak samo w drugą stronę. Raz, dwa. Przyznam szczerze, jak kiedyś robiłem tych pufek znacznie więcej, to miałem lepszą wprawę. Dawno tego nie robiłem. Jest dobre kilka lat. Dlatego też chwilę mi się z tym jakoś tam schodzi. O, ten wyszedł już ładniejszy. Dobra. Tutaj spróbuję pokazać jakoś może bliżej do kamery. Zawijam sam środek do środka, tak żeby środek sam zostawić. Zszywka i listki zawijam do środka. Ok. No i ostatni narożnik. Raz, dwa, trzy. No i takie narożniki, kiedy dojdzie nam siedzisko, one się po prostu bardzo szybko zaklepią i będą bardzo ładnie wyglądały. Od strony spodniej narożniki po prostu tylko i wyłącznie naciągam mocniej i doszywam. I tu tak samo. I doszywam je tylko do kanta płyty. No dobrze, na tak obitą pufę przymierzam sobie teraz moje siedzisko.
czy wszystko będzie w miarę pasowało. Wygląda ładnie. Równo, mile, schludnie. Jest ok. Tak więc wycinam teraz materiał na siedzisko. No i na siedzisko górne naszykowałem sobie odpowiednio 3 kawałki skóry. Tak więc 2 mniejsze o szerokości 35 na 64, tak żeby przykryły mi z każdej strony siedzisko. Złoty kawałek 70 na również 64, więc 5 cm będę miał zapasu na zszycie oraz kolejny kawałek 35 na 64. Teraz po prostu znowu zszyję z zachowaniem środkowego odstępu na 60 cm, tak jak jest na siedzisku głównym. No a tak wygląda już moja skórka po przeszyciu. Zobaczcie sami. Jak wspominałem, zadbałem o to, żeby w środku było 60. To samo co mam na głównej pufie. Na chwilowo ją odłożę. Wezmę sobie, przepraszam, położę ją na lewą stronę. Ok. Wezmę sobie siedzisko. Znowu mikrofon mi przeszkadza. I mniej więcej na sam środek siedziska rozkładam skórkę. Patrzę, czy się zawinie z jednej strony, z drugiej strony trochę brakuje, więc przesunę. O, z drugiej strony też już się zawinie. Patrzę, czy od frontu wszystko będzie ok. Ok, z tyłu również tak samo. Dlatego w tym momencie biorę sobie długopis i w samych narożnikach, tam gdzie wyczuję płytę, zaznaczam miejsca tych właśnie narożników. Tam gdzie wyczuję płytę, ok. Mogę sobie siedzisko z powrotem odłożyć. Z punktów, które sobie zaznaczyłem, rysuję sobie proste linie, kwadraty z jednej, z drugiej strony. A już mogą być odręcznie, nie ma to większego znaczenia. No i w tym momencie biorę sobie nożyczki i obcinam sobie przy tym drugim cięciu, tak żeby zaciąć końcówki. I w ten oto sposób mam ładnie powycinane kanciki, które idę i zszyję na maszynie w tej formie. No i po przeszyciu mój materiał wygląda w taki sposób. Narożniki zszyte. Mogę odwrócić. Przybliżyłem kamerę, by lepiej było wszystko widać. Pufę jeszcze do siebie przeciągnę. O tak. Wszystkie moje zszyte narożniki odwracam. Niestety nie zauważyłem, kiedy kamera się wyłączyła, ale kiedy już ułożyłem całą skórkę na gąbce, odwróciłem do góry nogami, przyciąłem piankę na równo z deską i po kilka strzywek dałem z jednej i z drugiej strony. To samo zrobię w tym momencie po bokach.
Odpinam od starych szywek. Nożykiem na równo docinam z deską. Mogę to zrobić i z tej strony, będzie mi wygodniej. O właśnie. Docinam po prostu na równo piankę z płytą wierzchnią. I tak samo robię z zakończeniami, czyli pierw środkowe i potem dokładam boczki. Jeden, następnie drugi. Jedno zakończenie zrobione. Z drugiej strony to samo. Jedna szywka. No i biorę sobie teraz kawałek kodurki, znowu maskującej. Rozkładam sobie ją na szerokości pufy. Podwijam rancik w ten oto sposób. Przykładam do krawędzi. No i szyję. Szyję na samym środku. Delikatnie naprężając, doszywam jeden bok. Znowu doprężając, doszywam kolejny bok. Ok. Teraz jak mam już to wszystko ładnie naprężone, mogę sobie ją po kolei przeszyć. Odwracam na drugą stronę i robię sobie po prostu to samo. Podwijam, naciągając, dojeżdżam do krawędzi mojej pufy. Najlepiej to na samym początku zrobić na środku. Jak środek będzie naciągnięty i zrobiony, to reszta już idzie gładko. Ok, jeden zrobiony. No i w ten oto sposób mam zszytą górną część. Całe siedzisko wygląda sobie w ten sposób. Po przyłożeniu wszystko ładnie się zgrywa. Tak więc już tutaj z tej strony pufa jest gotowa. Ok, ostatnią czynnością, jaką muszę wykonać, to biorę sobie cały korpus na stół, odwracam go do góry nogami, obciąłem nadmiar wystającej skórki i przyciąłem sobie w tym celu w odpowiednim wymiarze 39,5 na 99,5 płytę HDF. Płyta ta zazwyczaj znajduje się z tyłu mebli, jest nazywana tak zwanymi plecami meblowymi. Jeżeli ktoś by chciał, może sobie tą stronę oczywiście zakryć kodurą, wytapicerować, obciąć
kawałeczki na końcu i w ten sposób ją przymontować. Ja, tak jak powiedziałem na początku tego filmiku, robię tą pufę na zabawki dla swojej córki, tak więc nie będę tapicerował dolnej części, więc przykładam sobie swoją płytę HDF do pufy i mam nadzieję, że podkręcając troszeczkę mój pistolet, uda mi się przyszyć ją za pośrednictwem pistoletu. W każdym innym przypadku wziąłbym małe gwoździki i na małe gwoździki ją tutaj pozbijał. No, mój pistolet daje radę, więc zamontuję tą płytę pistoletem. Strzywki mam 12, więc bardzo głęboko mi tam wejdą. Od razu na tej płycie mogę złapać tak zwaną przekątną. Jeżeli coś wystaje, coś się przechyla, mogę skorygować to właśnie tą płytą. Jeżeli ktoś by chciał, to w tych miejscach może sobie teraz zamontować jakieś nóżki, żeby stała sobie pufa na nóżkach. Ja ich montować nie mam zamiaru. W środku pufka wygląda w ten sposób. Bardzo ładnie, czysto, schludnie. No i co? Teraz mogę sobie przymierzyć swoje siedzisko, czy wszystko pasuje. Bardzo ładnie wszystko się zgrywa. Tutaj mogłem dać jedną szywkę więcej, ale nie ma z tym jeszcze problemu. Zawsze można to poprawić. No i co? Żeby pufa była pufą, wystarczyłoby w tych miejscach zamontować dwa małe zawiaski szynowe, więc jeżeli one byłyby od tej strony, to by się po prostu w ten sposób otwierała. Ja nie będę ich montował, jak wspomniałem, będzie to siedzisko i pufa na zabawki mojego dziecka. Nie chcę, żeby otwierała, zamykała, żeby sobie palce nie przycięła. Ja będę po prostu zdejmował to siedzisko. Na koniec zabawy będę zakładał je w całości. Dlatego też ta pufa zostaje już tak jak teraz. Słuchajcie, mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Koszt takiej pufy nie powinien przekroczyć 100 zł. Plusem jest, że mamy bardzo dobrej jakości mebelek. Mamy mebelek w wymiarach taki, jaki potrzebujemy. Możemy zrobić w kolorach, jakie potrzebujemy. Mam nadzieję, że ten filmik Wam troszeczkę pomógł. Jeżeli byście chcieli zrobić coś swojego. Ja przyznam się szczerze, dawno nie robiłem tego, chyba ze 3 lata, więc nie do końca może tak idealnie mi wyszło, jakbym może tego ja chciał. Ale myślę, że i tak jest naprawdę bardzo fajna pufka. Dzięki serdeczne, kochani, za oglądanie. Dajcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i trzymajcie się ciepło. Cześć!